Mamy dla Was kolejne świetne miejsca nad polskim morzem. W wielu miejscach już spaliśmy, ale znajdują się jeszcze miejsca, które nas zaskakują. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedne nas zaskoczą. Zaraz Wam je pokażemy. Podróżując nad morze spotkaliśmy się z miejscówkami z widokiem na morze, umiejscowionymi na klifie, w lesie przy plaży i w oddali od morza, gdzie najlepiej było wybrać się rowerem. Ale pierwszy raz wybieramy się na plażę z miejscówki kajakiem. Co widzisz? To gdzie płyniemy? Na plażę płyniemy. Może jest tędy na piachu? Co? Bo Już jest piasku dużo? tak, ja to będzie słuchać. Jest. Nie da rady sobie. Dobra, To jesteśmy gdzie? na plaży. Na plaży nad morzem. A będę się tam płacić. Dopłynęliśmy. Propozycje miejscówek znajdziecie w okolicach Karwi. Zlokalizowane są bardzo blisko siebie. My śpimy tutaj na większym parkingu. Jak widać, nie ma tutaj może za dużo miejsc, za to rekompensuje nam to bliskość plaży. Parking jest bezpłatny. Tu jest drugie miejsce przy przystani kajakowej Czarna Woda. Jest to niewielki, bezpłatny parking. Warto tutaj przyjechać wieczorem, kiedy ludzie wracają z plaży. Wtedy możemy liczyć na to, że znajdziemy jakieś miejsce. Miejsce przy przystani Czarna Woda ma jeszcze dodatkowy plus, jeśli podróżujecie z dziećmi. Tuż obok mamy park linowy. Po paru dniach spędzonych w tłumie postanowiliśmy spędzić trochę czasu w odosobnieniu i ciszy. Dlatego śpimy dzisiaj tutaj. Miejscówka ta leży przy jeziorze Żarnowieckim. Miejsce takie jak tutaj sprzyja, aby we własnym gronie rozpalić ognisko, upiec kiełbaski. Usiądź sobie tu. Czy masz kiełbaskę? Masz. To zobacz, idę do ognia. Tutaj jest. Ale to... Wow, pieką się. Wielką. No Marcelek, Ty Marcelek jeszcze ty za za mały chwilkę, jesteś. tak, my tobie usmażymy za chwilę. I teraz ciepła. Jest już ciepła, to chyba po talerzyki jakieś muszę iść. No. Tuż obok tutaj mamy miejscówkę nad jeziorem, aby móc się schłodzić troszkę w te upalne dni. Taka mała rada, szukając miejscówki w nie tak zatłoczonym miejscu. Dobrą opcją jest szukanie miejsca przy jeziorze. Tak jak my tutaj znaleźliśmy miejsce. Około 6 km mamy dębki. Maluchy zasnęły. Ja mogę się chwilę poraczyć na leżaczku. W Białogórze mamy nowe miejsce zorganizowane przez Lasy Państwowe Choczewo. Są to miejsca postojowe dla kamperów. Jak widać, miejsca mamy. W cenie 100 zł mamy prąd oraz możliwość pobrania wody. Co sądzicie o takich rozwiązaniach? Czy uważacie, że powinno powstawać więcej takich miejsc i czy cena jest odpowiednia? Dajcie znać w komentarzu.
uwagi na sporą odległość do morza my tutaj nie zostajemy, ruszamy dalej. Będziemy spać w słynnym miejscu na Skarpie w Lubiatowie, również zorganizowanym przez Nadleśnictwo Choczewo z pięknymi widokami. Jesteśmy na słynnym parkingu leśnym w Lubiatowie. Jest to pięknie położone miejsce tuż przy samej plaży. Co je wyróżnia od innych miejsc? To, że z kampera mamy widok na morze. Koszt parkingu to 100 zł. Na miejscu mamy sklep spożywczy, bar, restaurację. Ogólnie miejsce jest bardzo czyste i widać, że jest robione z głową. Na minus oczywiście cena 100 zł za dobę. Naszym zdaniem jednak fajnie, że powstają takie miejsca prócz kempingów. Czy warto wydać 100 zł? Niech każdy oceni sam. Co Wy o tym sądzicie? Kolejna miejscówka to miejsce położone najdalej na północ Polski, bo znajduje się ono w Jastrzębiej Górze, czyli miejscowości, gdzie znajdziemy najdalej wysunięty na północ punkt Polski. Jeśli jeszcze nie widzieliście, a chcielibyście zobaczyć miejscówkę, która położona jest najbardziej na wschód, na polskim wybrzeżu, link macie u góry ekranu. Miejscówka ta ma wiele walorów. Jest ona położona bardzo blisko plaży. Jest ona umiejscowiona na skraju lasu, jest bezpłatna i jest również położona blisko centrum miejscowości. Z minusów, tak jak to bywa w takim miejscu, może być problem ze znalezieniem równego miejsca, ale jak to Marcin mówi, wystarczy coś podłożyć i będzie dobrze. Należy również uważać, jak szukacie fajnej miejscówki, żeby się schować, bo jest tutaj miękko i z dociążonym kamperem możemy się zapaść. My próbowaliśmy tutaj stanąć. Na szczęście Marcin się szybko zorientował, że się zapadamy i jakoś udało nam się wyjechać. Zawędrowaliśmy na Półwysep Helski. Każdy, kto podróżuje, ten wie, że znaleźć tutaj dobre miejsce graniczy z cudem. My zaparkowaliśmy w miejscu nam dobrze znanym, odwiedzanym wiele razy w przeszłości, kiedy jeszcze naszych pociech na świecie nie było. Znajduje się ono w chałupach, w centrum, w strefie płatnego parkowania. Jak można zobaczyć, parking jest pełen.
Ale ja jestem wyjątkowa. A postanowię o tych fantazji boli głowa. Ale ja jestem fajna babka. Nie uczyć, nie kłamie, po prostu śliczna. To ja napisałem. Stoimy na takiej słynnej w sumie miejscówce Kaczewinkiel. Kto podróżuje na Półwysep Helski, ten wie. No, miejscówka ma jeden minus, bo jest bardzo blisko drogi i nie ma tutaj żadnych drzew, no ale jest blisko wody. Fajne miejsce, jak nie wiem, z domu późno wyjechaliśmy i nie wiemy jeszcze, gdzie się mamy rozstawić, to tutaj można sobie, nie wiem, przed wieczorem stanąć na szybko, przespać się i zaplanować jutrzejszy dzień, bądź tak jak my akurat wracamy. W niepogodę. W niepogodę, tak, pada. Zatrzymaliśmy się na zrobienie zupki. Dzieci mają ochotę, jak to mówię, zupka wróciła do łask. Tak, w niepogodę. Latem raczej zupki wychodzą. To jedynie, bo jest ciepło, to jednak przy tej pogodzie naszej bałtyckiej zupka wróciła i zatrzymaliśmy się na zupkę. W takich okolicznościach przyrody, z takim widokiem, za chwilę pokażemy. Już pokazuję, nalewam Tak. ostatnią porcję dla Marcysia. Chłopcy, zajadacie się chlebkiem. Proszę. Tak, a my tutaj takie widoki mamy. Z jedzonkiem. Przestygnie nam szybko teraz troszeczkę. Tak, A tutaj piękny widok na Puck. na Puck. Dokładnie. Jakby była pogoda, to byśmy sobie pewnie tutaj usiedli na dworze. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście nam podziękować i postawić kawę, to bardzo dziękujemy. Link znajdziecie w komentarzu.